Siemanko, witam Was w pierwszym odcinku z naszej miesięcznej podróży po Indiach. Dzisiaj chcemy zwiedzić Delhi, zobaczyć jakieś najbardziej popularne miejsca historyczne i turystyczne, zjeść jakieś lokalne jedzenie, oczywiście mieć jakieś interakcje tutaj z lokalnymi ludźmi, których nie da się uniknąć. Ale dzień zaczniemy od soku i taka jest właśnie pierwsza misja tego dnia. Idziemy kupić sok, a potem przenosimy się do samego centrum turystycznej dzielnicy Delhi, zobaczyć flagę, która jest powieszona na wysokości 63 metrów i robi naprawdę mega dobre wrażenie z tego, co widziałem. A to jest typowa ulica Delhi. No i nie minęło dużo czasu, wystarczyło, że poszedłem kolejne, nie wiem, może 20 metrów i znaleźliśmy miejsce, w którym sprzedają kokosy. 70 rupii, czyli jakieś 70 eurocentów, 3 zł. Bardzo dobre. No i dobra, nasz pierwszy transport dnia. Jedziemy tuk-tukiem, poznaliśmy właśnie jakiegoś lokalnego Hindusa, który zresztą zna Polskę, był w Polsce i chce tam pojechać jeszcze na dłużej. Dał nam kilka bardzo ważnych, praktycznych rad, żebyśmy poszli do biura oficjalnego turystyki Indii i tam możemy dostać na przykład kartę, która upoważni nas do wejścia na niektóre atrakcje turystyczne bez potrzeby płacenia. Więc jest to całkiem niezły tip dla wszystkich, żeby się tam udać. Sprawdzimy, czy rzeczywiście będzie miało to rację bytu, ale myślę, że raczej tak. W oficjalnym miejscu rządowym powinno się wszystko dobrze udać. W międzyczasie jeszcze przeeksperymentowaliśmy soczek za całe 60 rupii. Bardzo dobry soczek, quality. Świeżo wyciskany, naprawdę jedzenie tutaj i napoje są stosunkowo tanie. Tak jak wcześniej Wam pokazywałem, kokos 70 rupii, sok 60 rupii, bardzo tanie. Cały ten przejazd 1,5 kilometra, może 2, kosztuje 40 rupii. Ale ta cena została wynegocjowana przez właśnie tego samego kolegę, można by tak nazwać, który polecił nam pojechać do tego Ministerstwa Turystyki. Więc ogólnie trzeba się targować, bo cena dla nas na starcie jest zawsze dużo większa, ale spokojnie można zbić o połowę. Jak się człowiek postara, to można dostać praktycznie autentyczną cenę. Więc to też nie jest tak, że zawsze turysta musi zapłacić dużo więcej. No my teraz przepłacamy 10 rupii więcej tylko, więc żadna różnica tak naprawdę. No i tak, pierwszy kontakt z oficjalnym, rządowym biurem turystycznym, w którym mieli nam wszystko ogarnąć. No jak można było się tego spodziewać, kończy się raczej dosyć skomplikowaną ofertą na całą wycieczkę zaplanowaną. No i nie jestem pewien jeszcze, czy się na to zdecydujemy, bo no to jest po prostu, to może być po prostu forma oszustwa tutaj. Jest wszystko ogarnięte, niby wszystko no problem. Plan był dobry, całkiem nieźle nam to opowiedzieli, ale nie chcę za bardzo wchodzić w akcję w stylu płacimy teraz $800 na głowę i wszystko jest ogarnięte, hotele, wszystko jest ogarnięte. Więc zobaczymy, musimy pogadać z Ankitem i się dowiemy. Zupełnie przypadkowo też zobaczyliśmy teraz, że kierowca rikszy czekał przed tym biurem, co może... No, gdzie jestem przekonany po prostu, że czekał, aż zabukujemy wycieczkę i koleś ma z tego prowizję po prostu. Jakby, no, jest to w jakiś sposób na zarobek, ale no tak naprawdę cały czas wciskają nam kit, że wszystko jest government, niechcący wchodzić na stronę jest .com. A mi się wydaje, z tego co wiem, że strona rządowa powinna być .gov, chociaż trochę. Więc przejście przez ulicę. Więc no na razie chyba spasujemy i zobaczymy, co będzie dalej. No i dotarliśmy do Central Parku w samym sercu Connaught Place i tak jak mówiłem, prezentuje się naprawdę majestatyczna flaga Indii.
gigantyczna. Ponad 25 metrów szerokości chyba, z tego co zrozumiałem. Ale to miejsce jest no, naprawdę mega zadbane i ludzie tutaj chillują, jedzą, piją, śpią, jak widać. Naprawdę bardzo fajnie. Robi mega wrażenie. Szczególnie ten budynek jeszcze na tle tej flagi. Jedno muszę przyznać. Wszyscy ludzie tutaj w Indiach są naprawdę bardzo przyjaźni. Ale praktycznie każdy chce zrobić na nas kasę. Każdy mówi, że on zna i nam pokaże jedyne biuro turystyczne zatwierdzone przez rząd. I już widzieliśmy takich biur co najmniej 3. Więc no to jest po prostu mega mylące, no bo z jednej strony wszyscy mówią jedyne rządowe miejsce, wszędzie ci indziej cię okradną, ale akurat w tym jednym miejscu cię nie okradną. No i prawda jest taka, że z tego co teraz rozmawialiśmy z jakimś gościem, no to oni rzeczywiście dadzą ten serwis. Czyli rzeczywiście ta wycieczka jakoś, powiedzmy, będzie miała miejsce. Nie będzie to tak, że zapłacimy pieniądze i nigdzie nie pojedziemy. Chociaż jestem przekonany, że na pewno też są takie miejsca. Bo oni chcą na przykład, żeby zapłacić około, nie wiem, $300 powiedzmy za parę dni i trzeba zapłacić jeszcze zaliczkę za to i tak dalej. Czy to jest dobra opcja? Nie jestem do końca pewien, raczej wydaje mi się, że najlepiej by było zorganizować wszystko samemu i nie korzystać z tego. W Polsce nigdy byśmy nie skorzystali z żadnego biura turystycznego, nie ma problemu, wszystko możemy sobie ogarnąć, więc tak to wygląda. A sam park w sobie tutaj jest naprawdę ładny. Ludzie naprawdę cieszą się, pogoda jest idealna, 25 stopni, słońce. Jedyne czego się obawiam to jest to, że słońce nas spali tutaj trochę. Bo dzisiaj jest czyste niebo, mniej chmur, nawet jest wietrznie, więc powietrze jest nawet do zniesienia. A muszę pamiętać cały czas, że to jest ruch lewostronny. Powietrze jest do zniesienia dzisiaj przez wiatr, więc jest dużo lepiej. Tutaj wczoraj jak byliśmy, to rzeczywiście czuć kwaśny posmak w buzi. Po prostu od wdychania tego smogu tutaj. Ale jak jest wiatr, jest dobrze. Dobra, przenosimy się teraz pod Indian Fort. Weźmiemy rikszę, odległość tam to jest około 3 km, więc nasz budżet na rikszę to jest docelowo 100 rupii, ale istnieje też oczywiście margines, na który musimy się zgodzić, bo nie ma innej opcji i myślę, że maksymalna cena, na jaką zgadzamy się zapłacić, powiedzmy, to będzie, nie wiem, 120 rupii maksymalnie. 20 rupii na piwku to czasami trzeba dać, a oni czasami wolą nie jechać niż zarobić uczciwie, więc zobaczmy jak to pójdzie. Kitna rupees? 100. 100 good price. Okay, 120. Where do you want to go, brother? Where? In the gate, what's the good price? Take a prepaid one. Prepaid one. Prepaid. Prepaid rickshaw. Ah. Come, I'm sure. What 100? How much it should the normal Brother, one? come follow me, man. Yeah, we have no problem with. Take a prepaid rickshaw. Prepaid The prepaid ones. Prepaid one. It's better. Always less. Better. Okej, yeah. No i ta. Spotkaliśmy znowu kolegę tutaj, z którym wcześniej rozmawialiśmy i misja zamówienia normalnej rikszy została anulowana. Idziemy kupić prepaid rikszę, która powinna być taniej. Ziomek chciał 150 rupii za przejazd 3 km. No nie jest to jakoś turbo dużo w przeliczeniu na 3 osoby i na złotówki, ale riksza prepaid powinna kosztować 60 rupii i to będzie uczciwa cena rządowa. Całe to centrum tutaj to jest naprawdę jedna z takich chyba bardziej cywilizowanych, powiedzmy, dzielnic w sensie biznesowym, takim, że wszystkie sklepy tutaj są znane po prostu w Europie równie dobrze, więc jest i Uniqlo, jest Starbucks, jest H&M, to wszystko tutaj jest. Przedpłacona riksza to chyba, nie wiem, nie było żadnego biura ani nic, po prostu ziomek nas zabrał do swojego jakiegoś kolegi albo do kogoś, kogo zna, albo po prostu do kogoś innego niż tamtego, dogadał się na cenę, znaczy no dogadał się, no. Trochę nam pomógł, powiedzmy, ale umówiliśmy się na 100 rupii, więc
dokładnie tyle, ile celowaliśmy. Ja, w sumie. Halo? No teraz pomyślałem, że może wtedy była walka trochę wyznań. Właśnie nie wiem, czy ten nasz kierowca wygląda na bardziej na tego, na. Why are we in again? Nie pan się zastanawiam, czemu weszliśmy cały ten fajl. No tak. No w sumie. Where from? Poland! Poland. Poland. Yeah, Oh my God. Poland. Poland, far away. Far away. 7,000 kilometers. Yeah. How long is India? 1 month. 1 month. Yeah. That's good. India, you're looking maybe 2 months. At least big country. Very big. India, very big country. Yeah. Nie ma problemu, że mi chodziło z tym prepaid rickshaw, że po prostu bierzesz na czas. Hello. Na parę godzin. Nie minęło nawet nie minęło 5 minut, a teraz już mamy kolejną próbę po prostu ogarnięcia nam czasu, wszystko elegancko. No. Mam wrażenie, że każdy myśli tutaj, że ma unikalną ofertę i że jest naprawdę oryginalny, próbując nas spytać, ale to się dzieje po prostu cały czas, bez przerwy, od jednego gościa do drugiego. No ale biały kolor skóry sprawia, że oni myślą po prostu, że więcej zarobią. Wow. A tutaj możecie zobaczyć budynki rządowe. Miejscu, bo przy Bóg jeszcze właśnie nie było takiego hasu dużego. Sektor To jest właśnie bardzo cenna obserwacja. Wczoraj jak chodziliśmy tutaj tylko z Kubą, żeby w ogóle zobaczyć, czym się je Indie, naprawdę nie było żadnego problemu. Zrobiliśmy sobie jedno zdjęcie w Central Parku. Ktoś się nam coś zapytał, ale dzisiaj chodzimy we trójkę. Adaś tutaj dodaje nam jeszcze, sprawia, że jesteśmy jeszcze większymi turystami we trójkę. I teraz co chwila jest po prostu jakiś biznes do nas. Ale raczej jesteśmy twardzi i na razie wszystko idzie po naszemu. A tam kolejny turysta, który próbuje się uwolnić od po prostu jakiegoś działania. Szczerze, za każdym razem jak widzę to turystę, to jest takich minut. Już jest. Wow. No tutaj jakieś miejsce bardzo turystyczne, bardzo lokalne, jakieś miejsce wydarzeń, dużo wycieczek szkolnych. Chyba chcą wszyscy zobaczyć India Gate. Perfect. You're looking maybe night time. Better night time, very good. Acha. Oczywiście jak dojechaliśmy, to kierowca rikszy po prostu czuł się urażony tym, że nie zaakceptowaliśmy jego propozycji wycieczki kilkugodzinnej. To jest bardzo popularne tutaj. Chcą, żeby wynająć kierowcę po prostu na dłuższy okres czasu, który wiezie cię z jednego punktu do kolejnego. Ale jesteśmy dalej twardzi, wszystko dobrze idzie. Dotarliśmy pod India Gate. No i tak. Także można było się spodziewać, hinduski toj był wypełniony na fulla. Jeszcze 3 osoby i wszystko już będzie lecieć na ziemię. Jesteśmy pod India Gate. Wybudowany w ramach pamięci dla 90 000 poległych żołnierzy podczas I wojny światowej i wojen afgańskich. Oczywiście inspirowany tym triumfalnym w Paryżu. Widać, że jest to bardzo ważne miejsce dla ludzi tutaj. Mega dużo turystów, wszyscy sobie robią zdjęcia, a na samym India Gate są wypisane nazwiska poległych żołnierzy. Jest naprawdę niezłe. Co prawda jesteśmy w ciągu dnia, jeszcze na pewno tutaj wrócimy, ale India Gate jest najbardziej spektakularny jednak w nocy, bo jest mega ładnie podświetlony. A wszędzie dookoła właśnie ludzie sobie robią zdjęcia, chodzą goście z okularami, oczywiście chcą sprzedać okulary i fotografowie z naprawdę fajnymi kamerami, takimi dużymi kamerami robią profesjonalne zdjęcia, a nie jakieś tam selfie. I rzeczywiście teraz tego nie zobaczycie, bo bardzo słabo jest to widoczne,
ale są nazwiska wypisane na tych murach. Nieźle. Pewnie jeszcze wrócimy tu w nocy któregoś dnia. Nie dzisiaj, ale wrócimy. Cały ten kompleks tutaj jest naprawdę ładny. Jest mega dużo zieleni, wszystko jest elegancko nawodnione. Ludzie są mili, chodzą panowie ochroniarze z kijami, żeby ich tutaj tłuc, jak się brzydko zachowują prawdopodobnie, no bo po co im te kije. No i wsiedliśmy do kolejnej rikszy i udajemy się do Czerwonego Portu. Robimy wszystkie najważniejsze punkty od razu na strzała, jeden po drugim. Cena startowa to było 100 na głowę, czyli 300 w sumie. No, tym razem może nie udało nam się jakoś turbo stargować, ale to też tak jak mówię, no, mała różnica, płacimy 220. To jest około 10 zł, więc na 10 3 złotych osoby na 3 to są wyjście grosze. całkiem nieźle. A jest to kawałek 6 km, więc... A poza tym sam przejazd rickshaw jest entertainmentem samym w sobie. Jest naprawdę bardzo fajnie, wiatr wieje, nie ma żadnych pasów, nie ma nic, nie ma żadnego bezpieczeństwa, po prostu idzie. Cała ta strefa tutaj jest naprawdę ładna. Bardzo dużo rządowych budynków dookoła, pewnie właśnie dlatego jest ładny. Też ciekawe interakcje mieliśmy przy samym India Gate, bo prawdą jest to, że niektórzy ludzie sobie po prostu chcą robić z nami zdjęcia. Ale raczej to były też dzieci, dwóch takich kolegów, powiedzmy, podeszło ze szkoły, bardzo dobrze po angielsku, wysłali nam zdjęcia, bardzo miło, bardzo miło. No i dojechaliśmy do Redford. Sama podróż rickshaw bardzo przyjemna. Tutaj w Indiach też jest bardzo popularny system płatności opierający się o kodach QR. A jako, że mamy niedużo gotówki, bo Ankit nam po prostu nie dał wszystkiego, a wczoraj wydaliśmy wszystko co dostaliśmy, to wysłałem zdjęcie QR kodu do Ankita i Ankit po prostu zapłacił jakby ze swojej aplikacji. Więc bardzo wygodnie. O Jezu. Bardzo dużo pyłu wszędzie dookoła, ale Redford jest naprawdę niezły. Wydaje mi się, że tam wygląda jakby był jakiś ticket. Booking counter. Good. No, więc jak tutaj widać. Come, yeah, let's go. Good. Okay, bye, okay. Thank you. Okay, Yeah, okay. video selfie, good. Good. No, bardzo miło, dzieci tutaj, nawet z Delhi, co ciekawe, no naprawdę widzą, jakby cieszą się, jak nas widzą z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Ale naprawdę bardzo miło, dzieci, tak jak mówiłem, wszystkie mówią bardzo dobrze po angielsku tutaj, więc to podobnie jak w Polsce. Starsi nie mówią dobrze po angielsku, ale już młodsi bez problemu. A tak z tej perspektywy wygląda Redford. Wow, ale tutaj jest jakieś wydarzenie religijne, bo bardzo dużo takich samochodów, które przedstawiają jakichś bogów. Jest mega dużo ludzi tutaj. जो बोले सोनर पे सतगुरु रविदास महाराज जी की जय। आदरणीय सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे कि पंडाल के अंदर मेरी माता है, भाई बहन और बच्चे साथ में ये कहना चाहता हूँ। Dobra, idziemy kupić bilety w samym sercu burzy piaskowej. Cena dla turystów inna niż dla ludzi lokalnych. Liczę też na to, że będzie osobna kolejka przynajmniej, ale raczej wątpię, znając życie. Okej, tutaj pan nas prowadzi, a tak wyglądają ceny dla turysty. 870, monument 600 dla turysty, 50 dla lokalsa, czyli 12x. Okej. No tak. Hello! Yeah, good. Dobra, przeszliśmy kontrolę bezpieczeństwa, bardzo elegancko, wszystko idzie płynnie. Teraz czas na odpędzanie się od przewodników.
Strategią będzie powiedzieć tego, że już mamy jakiegoś, jesteśmy umówieni albo coś. Więc na chillku. Thank you. No. Myk polega na tym, że na pewno są tutaj prawdziwie zatwierdzeni przez rząd przewodnicy, co nie jest złą opcją, ale nie wiem jak zespotować prawdziwego. Są na to jakieś techniki podobno w internecie, ale nie zrobiliśmy dobrego researchu. Trzeba patrzeć na pieczątki i na tą legitymację. A tutaj na samym wejściu wita nas taka mała kapliczka. Tutaj, jako że to jest jedna z takich najbardziej ikonicznych atrakcji turystycznych, jest już coraz więcej turystów, ale wszyscy trzymają się razem, zawsze gdzieś tam jakiś uśmiech idzie od jednej osoby z zagranicy do drugiej. Dbamy o siebie. W Indiach wszystkie produkty mają ustaloną urzędową cenę. To jest maksymalna cena, po której nieważne, czy to jest sklep, czy to jest dosłownie stoisko tej głównej atrakcji turystycznej, cena jest taka sama na wszystkie produkty. Więc chcieliśmy kupić wodę. Litrowa woda, normalnie od gościa na ulicy z lodówki wyciągnięta, kosztuje 20 rupii, czyli 80 groszy. Całkiem nieźle. Wchodzimy do Red Fort. Czerwony Fort w 1940 którymś roku został ustanowionym centrum rebelii przeciwko Brytyjczykom. I to tutaj wszystkie akcje, które sprawiły, że Indie to jest niezależny kraj, miały miejsce. Sam fort w sobie jest gigantyczny. Pamiętajcie, że jesteśmy otoczeni murami wszędzie dookoła i mury mają od 18 do 33 metrów. I to wszystko jest otoczone murem. To wygląda jak normalnie dzielnica, jest gigantyczna. W 2007 roku Czerwony Fort został wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Zatrzymujemy się na jakąś przerwę, ogarnęliśmy sobie jedzenie. Ja mam masala dosa, a Kuba wziął kanapkę cheese corn sandwich. Cheese corn sandwich. Tak, grilled, czyli tościk. Tościk i masala dosa. Bardzo dobrze, tutaj można zobaczyć. Wszystko można kupić sobie spokojnie. Bo wszyscy bardzo mili, wszystko bardzo fajnie. Nawet chłopaki, z którymi robiliśmy sobie wcześniej zdjęcie, wydaje mi się, chcieli nawet nas zaprosić na kawę, ale potem poszli, a my też chcieliśmy sami zjeść, ale mega miło. No i jest. Posiłek tutaj kosztuje 150 indyjskich rupii i jest to masala dosa. Czyli taki naleśnik, w którym w środku, o ile mi wiadomo, są warzywa, ziemniaki. I to całość się powinno ogólnie jeść rękami, ale nie widzę miejsca, w którym można by umyć ręce. No więc tym razem też dosyć unikalna rzecz są widelce. Całość się tak, że urywa się kawałek tego placka i macza się w tym sosie. No i tyle. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda. No, całość powinna iść jedzona właśnie rękami. Wydaje mi się, że opcja z widelcem jest raczej trudniejszą tutaj opcją. Szczególnie w takim naleśniku. Nawet my w Polsce przecież jemy naleśniki rękami. No ale jest taki placek, sobie go zamoczymy w tym, no i zobaczmy. Jest to taki warzywny sosik, dosyć pikantny, muszę przyznać. A sam naleśnik jest na świeżo robiony i jest bardzo cienki i chrupiący. Jak taka zupa, taka bardziej gęsta zupa. Tak naprawdę czuję po prostu, że to jest pikantny sos. Żadne jakieś inne smaki się tutaj bardzo nie wyróżniają. Są w środku warzywa, jest oczywiście ostra papryczka, a ten sos bardziej taki jakiś mleczny, ale nie pikantny. Czuć wyraźną strukturę właśnie takiego mleka albo jakiegoś jogurtu. Dobrze, no pojedzone, całkiem dobre, bardzo dobre. Smakowało trochę bardziej jak placek ziemniaczany. Zdecydowałem się jednak na jedzenie rękami. O wiele łatwiej się tak je. Myślę, że ten styl trzeba będzie zastosować po prostu. Ale teraz z jakiegoś powodu widać, że jest bardzo zadymiony tutaj cały ten fort, więc nie wiem, chyba jakieś ognisko się gdzieś pali. Cały posiłek kosztował 150 rupii, czyli jakieś 6 zł.
Jeszcze, żeby opowiedzieć wam o tym miejscu trochę więcej ciekawostek, to tam fort posiada system tuneli, który łączy z najważniejszymi miejscami w samym Delhi. A niektóre z tych korytarzy były odkryte dopiero niedawno, więc część z nich dalej pozostaje tajemnicą. Z założenia to był po prostu kompleks pałacony. To nie był sam fort, gdzie była tylko konstrukcja jako obronna, ale to był cały system i bazary, łaźnie, ogrody i wszystko to było dużo większe. Zanim Brytyjczycy w 1857 roku podczas powstania zniszczyli bardzo dużo budynków tutaj. Istnieją też legendy, że sam fort jest nawiedzony, a ochroniarze, którzy tu pracują, często zgłaszają jakieś dziwne dźwięki i dziwne światła. Red Fort ma o tyle ważne znaczenie dla Indii, że tutaj po raz pierwszy została podniesiona flaga Indii po powstaniu przeciwko Brytyjczykom. Dlatego każdego roku na Święto Niepodległości przyjeżdża tutaj premier i oficjalnie 15 sierpnia podnosi flagę Indii jako symbol niepodległości kraju Indii nad Brytyjczykami. Wydawałoby się, że Czerwony Fort, jako jedno z najważniejszych miejsc w ogóle w Indiach, miałoby o wiele więcej zagranicznych turystów. A jest tutaj naprawdę tylko garstka. Widziałem może, nie wiem, maksymalnie 15 osób, które ewidentnie są turystami. Reszta sami lokalsi. I tak samo jak na lotnisku, nawet tutaj są lokalne pieski. Dobra, pan nas namówił, niech będzie. Przez godzinę ma nam pokazać jakieś najważniejsze miejsca w Old Delhi. Cena takiej wycieczki to jest 300 rupii, 100 rupii na głowę. O kurde. No, jest grubo, jest grubo. Manual. Jedziemy kolumną, każdy w swojej rikszy. Coś się dogadują. Poland! Ja, dzień dobry! Temple to Jain. Temple of what? Jain. Chain. Jain is the Hindu religion. A, good. Tutaj już na samym Czerwonym Forcie jest jedna z ważnych tutaj świątyń. Nie zrozumiałem do końca, o co w niej dokładnie chodzi, ale no... Ale no, jak widać, jest naprawdę mega intensywnie tutaj. Dosłownie wszystko na centymetry tutaj się dzieje. Każdy wymija wszystkich na centymetry. Przynajmniej trochę sobie odpoczniemy, nie będziemy musieli za dużo chodzić. Ale jeśli chodzi o szybkość tego, to wydaje mi się, że będziemy po prostu siedzieć, a przemieszczać się tempem chodzenia. Temple to Shiva. Temple to Shiva, okay. Shiva Shiva, is a very Hindu- important god. Hindu is big god. Big god, yes. Ja nie mogę, naprawdę, co tu się dzieje, to jest nie do opisania. Jest tak samo dużo tych wózków, tych riks, jak ludzi tutaj. Mega dużo. I z jakiegoś powodu też bardzo dużo ludzi bezdomnych tutaj leży po prostu. Ale widać, że jest to jedna z bardziej takich handlowych dzielnic. Ilość sklepów, tutaj dosłownie na całą długość są tylko sklepy. I tysiące ludzi. Stare Delhi jest tutaj podzielone na poszczególne ulice i każda poszczególna ulica jest odpowiedzialna za coś innego. O, ale pachnie. Nieładnie.
Na przykład po jednej stronie był Electric Market, tam był Silver Market, Wedding Market. Wszystko jest podzielone na sekcje. Very famous is spice market here. Spice Market, tak? I'll show you spice. Okay, yes. Mango tea, lychee tea, green tea, white tea. Oh, nice, everything good. Real saffron. Real, yeah. Kashmir. Kashmir, oh nice. O, teraz już nabieramy tempa, jedziemy trochę szybciej, ale no, bardzo ciasno. Temple Sikh, jest Sikh. Sikhowie to jest oddzielna religia tutaj. Oni uznają to, że każdy człowiek jest równy. Nie jak w hinduizmie, gdzie dalej jest uznawany teoretycznie przynajmniej system kastowy. Gdzie jak się urodzisz w kaście, słabej kaście, to zawsze w niej zostaniesz. Nieważne, czy jesteś potem bogaty, czy nie, zawsze jesteś gdzieś w tej kaście zapamiętany. A Sikhowie wierzą, że jeśli ciężko pracujesz, możesz wyjść na lepszą drogę i być po prostu dobrym człowiekiem. Ale wszystko zależy tutaj od edukacji. Z czym jest bardzo ciężko, bo biedni ludzie jakby nie mają za bardzo zasobów na to, żeby wypełnić wszystkie dokumenty, żeby posłać dziecko do publicznej szkoły, więc często się wydarza tak, że dzieci po prostu są na ulicy i nie idą w ogóle do szkoły. A sami bezdomni ludzie, którzy tutaj mieszkają, bardzo często są po prostu analfabetami. Real spicy masala. Sari market. Sari Market, jest. Wow. I są małpy. Tam na dachu oczywiście. Ja. Co tu się dzieje? Ale rynek ślubny jest tutaj naprawdę mega duży. To drugi sklep, już przez 10 minut jak jedziemy, to są same sklepy z ubraniami na ślub. Swoją drogą są naprawdę mega imponujące. To jest nic takiego, jak jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce. Dobra. This is dry fruit and spicy thing. Yes, okay, cool. This is for wholesaler. Wholesaler. Big quantity. Some shop is retail shop. Yes. To jest przystanek w naszej podróży rickshaw. Idziemy teraz zobaczyć market przypraw, których tutaj jest mega dużo. This is lotus flower, fig, Fig. black chilies. No, very spicy. Trzeba tutaj uważać, podobno bardzo dużo kieszonkowców. Jakiś bardzo stary sklep tutaj z przyprawami. How many spices do you have here? Many kinds. How many types? Many kinds. Thousands. No, 1,000, less than 1,000. Less than thousands. Yeah, very lot. Nicely smell. Nice smell. Very Where nice. are you from? Poland. Poland, Jinkoya. Ja, We dziękuję. have here all the spices. Ja. Mustard, fenugreek, guava muskatwa. Wow, gałka muskatowa. I know very well. Guava muskatwa. Ah, nice. Kariza, Yeah, cinnamon, gozaki, goździki. Oh, you're good. black cardamom, Oh wow, you're very good Pepsi. Polish. pepsi, Pieprz, yes. black pepsi, Yeah. long pepsi, white pepsi, sweet pepsi, kurkuma, Kurkuma. star anise. Yeah, nice. And we make here masala, the combination. Combination, Mixes different spices. masalas. Misanka. Ja, mieszanka. Inside videography not allowed. Okay, no Only problem. here. Yeah. So we have Dobra, wyszliśmy w jakąś mega ciemną uliczkę. I teraz... Hello. I no myślę, że nigdy byśmy tutaj nie trafili. Autentyczny back in the scenes całego tego marketu dzieje się tutaj. Spicy. No ale poza tym to... Dobra, idziemy w głąb. Totalny piesek. Chłopaki noszą przyprawy na głowie. Więcej ciemnych uliczek. Ale no... raczej bezpiecznie. O, na zdrowie. Dzieci obierają orzechy. Po prostu. Więc wszystkie te orzechy, które są tutaj do kupienia, już obrane, orzechy włoskie, są
są manualnie obrane przez jakieś dziecko po prostu. Wow. No problem. No problem. No problem. This palace. Wow. Please come. This palace is built by King of Haram. King of You know Haram? Haram. Haram. They have 350 concubines. Here Uh-huh. 350 Ah, yes. rooms here. Yeah. Women. Yes. Yes. Like a nursemaid. Yeah. So you see window. There are 350 rooms. Dobra, przeżyliśmy ciemne uliczki. Idziemy dalej. Albo coś się pali tutaj, albo coś. Bardzo intensywny zapach nawet dla ludzi, którzy tutaj na co dzień przebywają. I małpy. Yes, thank you. I am bodyguard. Bodyguard, good. Thank you. Dobra, jesteśmy z powrotem w naszej rikszy. Wracamy. Cała wycieczka, no naprawdę bardzo fajna. Myślę, że warto było. Zobaczymy, ile tak naprawdę wyjdzie cena, bo początkowa cena w wysokości 100 jednostek lokalnej waluty. Albo jest po prostu tak tanio, albo będzie po prostu dużo więcej, ale to się zaraz okaże. Ale można zobaczyć tutaj też turystów już, więc... Tylko, że lokalne szalety też sprawiają, że aż piecze w oczy. Domy dzieci. No dobra, nasza wycieczka rikszą z przewodnikiem się skończyła. No uważam, że było warto. Na koniec dnia panowie okazali się stosunkowo uczciwi. Jakby wszyscy wiedzieli, że to nie kosztuje 100 rupii, bo naprawdę wartość była dużo większa. Jeśli chodzi o cenę, to na początku umówiliśmy się, że 300 zapłacimy za 3 osoby. Ale zobaczyliśmy, że rzeczywiście była w tym jakaś wartość, nie zobaczylibyśmy pewnych rzeczy, więc finalnie zgodziliśmy się na 300 rupii za głowę, czyli 10 zł. Naprawdę trwało godzinę i jest taki tłum tutaj, że nie dałoby rady tego inaczej zrobić. Było warto. Uczciwi ludzie. Jesteśmy już dosyć przetłoczeni tym, tutaj jest naprawdę mega duży ruch, więc idziemy na metro już. Tam będzie chwila wytchnienia. W metrze Ankit wysłał nam bilety w postaci QR-kodów, bo była za duża kolejka, więc wszystko poszło całkiem nieźle, ale teraz wchodzimy do środka. Wyszliśmy z metra. Nie chciały się otworzyć drzwi w metrze, więc chwilę postaliśmy w Customer Center, ale to jak ludzie tutaj idą i się pchają, to jest niemożliwe. Nie ma szans, żebyśmy tam w ogóle dotarli do tego okienka, bo co chwila przychodziła nowa osoba i stawała przed tobą i po prostu się pchała. Ale Adam na szczęście powiedział panu, żeby zamknął oczy i pan zamknął oczy i nas po prostu przepuścił, więc wszystko bardzo dobrze. Idziemy do hotelu. O, Polacy. Dzisiejszy dzień był naprawdę mega intensywny. Dużo zobaczyliśmy, ale wszystko się znowu udało, bez najmniejszego problemu. Więc jak na razie wszystko git. Nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Lecimy do hotelu, widzimy się w następnym. Elo. Dobrze, że jedziemy, bo trochę bolą mnie już nogi od chodzenia dzisiaj. Electric market. Electric market, oh nice, I like electric, good.